Cześć wszystkim. Niektórzy z Was może już wiedzą, że kiedyś studiowałam matematykę i zrobiłam doktorat właśnie z tego kierunku. Po doktoracie zaczęłam pracować na uniwersytecie w Chinach. Według chińskich standardów moje życie było już wtedy ustabilizowane. Praca na uczelni, dobra pensja, sporo wakacji, a do tego tak zwana żelazna miska ryżu. Bardzo stabilne, pewne życie. Ale po jakimś czasie rzuciłam tę pracę. I nie zrobiłam tego dlatego, że poniosłam porażkę. Wręcz przeciwnie, myślę, że odniosłam spory sukces. Ale z czasem zaczęłam się bać, że ludzie będą mnie postrzegać wyłącznie jako matematyczkę. I wiecie co? Wiele osób myślało, że zwariowałam. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o mojej przygodzie z matematyką i dlaczego postanowiłam zmienić swoje stabilne, ułożone życie. Wasza pierwsza myśl może być taka, że zrobiłam to dlatego, że przestałam lubić matematykę. Ale to nieprawda. Kiedyś naprawdę ją kochałam, zwłaszcza podczas doktoratu. Pamiętam te wczesne poranki, kiedy szłam do biura i późne wieczory, kiedy wracałam do akademika po 10. Zdarzało się, że utknęłam na problemem na wiele dni, a potem nagle znajdowałam rozwiązanie. I to uczucie ekscytacji było aż trudne do opisania. Myślałam o problemach matematycznych podczas jedzenia, pod prysznicem. Czasem nawet śniłam o nich. Pamiętam, że wtedy świat wydawał się prosty. Był problem i byłam ja. A satysfakcja, kiedy kolejny problem udało się rozwiązać, była większa niż wszystkie inne rzeczy w moim życiu. Dlatego nigdy nie uważałam matematyki za nudną. Dawała mi szczęście. Ale później odkryłam coś intrygującego i ważnego, że chyba nie jestem typem osoby, która kocha matematykę całym sercem. Bo prawdziwi pasjonaci potrafią cieszyć się nawet cierpieniem, frustracją i brakiem postępów. A ja najbardziej lubiłam uczucie spełnienia po rozwiązaniu problemu. Nie chciałam frustracji i niepowodzeń. Bo prawdziwa matematyka często nie wygląda jak odkrywanie prawdy, tylko jak ciągłe zmaganie się, wątpliwości i ból. Musisz być przygotowany, że będą chwile, w których nie rozumiesz czegoś, zatrzymujesz się, wątpisz w siebie i nie wiesz, jak dalej iść do przodu. I w pewnym momencie zaczęłam pytać siebie, jeśli przez kolejne kilkadziesiąt lat mam poświęcić życie czemuś, co może być bolesne, czego wcale nie kocham w pełni, czy jest to naprawdę życie, którego chcę? Chyba nie miałam aż takiej cierpliwości. Dookoła mnie było też wiele ludzi lepszych ode mnie. Czasem czułam, że oni już coś opanowali, a ja wciąż próbuję nadążyć. Oczywiście miałam sukcesy.
publikacje, artykuły i satysfakcję z nauczania studentów. Ale powoli matematyka stawała się dla mnie zwykłą i żmudną pracą. Mogłam ją wykonywać, ale gdybym któregoś dnia przestała, pewnie też byłoby okej. W świecie matematyki krąży dość brutalne powiedzenie. Ludzi, którzy naprawdę wnoszą coś przełomowego, takich jak Stefan Banach czy Terence Tao, jest bardzo mało. Reszta to raczej pracownicy systemu. I ja coraz bardziej czułam, że należę do tej drugiej grupy. Nie twierdzę, że tacy ludzie są bez wartości. Społeczeństwo potrzebuje nauczycieli i badaczy. Problem w tym, że słowo matematyczka zaczynało być dla mnie zbyt ciężkie. Czułam wręcz wstyd, bo wiedziałam, że nie osiągnęłam poziomu legendy. Była jeszcze jedna rzecz, która zmieniła moje spojrzenie na świat akademicki. Kiedyś myślałam, że uniwersytet to czyste, idealistyczne miejsce. Ale później odkryłam, że działa podobnie jak reszta świata. Są znajomości, władza, różne zasoby dla różnych ludzi. Niektórzy przeciętni radzą sobie świetnie, jeśli wiedzą, jak wykorzystać system, a inni bardzo zdolni mają trudności, żeby zaistnieć. To trochę rozczarowujące. Uniwersytet nie jest całkowicie odcięty od rzeczywistości. Potem poznałam mojego męża i przeprowadziłam się do Polski. Wiele osób pomyśli, aha, więc rzuciłaś pracę przez miłość. Ale to też nie do końca tak. Miłość była tylko okazją. Prawdziwy problem leżał we mnie wcześniej. Tylko czekał na taką dogodną okazję, aby się ujawnić. Przez całe życie byłam dobrą uczennicą, potem doktorem matematyki. Całe moje życie wydawało się zbudowane z etykiet i upasowane w szablon, stworzone przez kogoś innego. I pewnego dnia pomyślałam, jeśli na tym poprzestanę, moje życie może i będzie stabilne i bezpieczne, tak jak chcieliby moi rodzice. Ale nigdy nie dowiem się, kim mogłabym być poza matematyczką. Czy jest coś więcej, co jeszcze mogę zrobić i osiągnąć? Moje obecne życie może nie jest jakieś wielkie czy wyjątkowe. Czasem też wciąż się gubię. Ale przynajmniej próbuję życia, o którym kiedyś nie śmiałabym nawet marzyć. Jak choćby mogę siedzieć przed kamerą i nagrywać dla Was filmy. Gdybym nadal była na uniwersytecie, pewnie nigdy bym tego nie zrobiła. Patrząc wstecz, nie żałuję studiów i doktoratu. Matematyka mnie ukształtowała, nauczyła myśleć i dała możliwość poznania wielu niesamowicie inteligentnych ludzi. Ale później zrozumiałam, że potrzebuję na jakiś czas odejść, zobaczyć inne życie, odkryć siebie na nowo. Może pewnego dnia wrócę do matematyki
i na uniwersytet. Na razie jednak odkrywam, kim mogę być poza etykietą doktor matematyki. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Do zobaczenia następnym razem.